Hej, cześć, tu Mateusz z MacMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe. Tradycyjnie zobaczę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Dalej sprawdzę, jak Wy się przedstawiacie. Będzie rada oraz informacja, czego nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale pojawiły się już czytania miesięczne oraz czytania na wiosnę, więc koniecznie sprawdzajcie. Podlinkuję je w opisie pod filmem, ale też w komentarzu. Zaczniemy w tym czytaniu od Lwy. Jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień? As mieczy. Piękny as mieczy, bardzo go lubię. No ogólnie, nie tylko w tej talii, ale w tej talii to już w ogóle. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A przychodzi do Was Królowa Mieczy, no, która jest taką mądrą przywódczynią, która raczej działa rozumowo, aniżeli kieruje się sercem. Ale no na pewno widzę, że tutaj czujecie, że inni czują do Was respekt. Czy tam przed Wami. Co odchodzi do przeszłości, co w tym tygodniu się nie wydarzy lub zakończy. A tutaj z kolei Trójka Mieczy, czyli karta związana z żalem lub ze złamanym sercem. No i jak na razie powiem, że sporo mieczy, które tutaj przedstawiają trygon powietrza, czyli bliźnięta, waga lub wodnik. Może macie do czynienia z kimś z tego trygonu, ewentualnie macie ascendenty w tym trygonie. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako 8 mieczy. No ciekawe. Bardzo ciekawe, trochę dziwne. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest 10 buław, aby się starać, aby też, słuchajcie, zdjąć troszeczkę odpowiedzialności ze swoich barków. Ja już chyba wiem, o co tutaj może chodzić. Może są gdzieś lwy, które mają taki problem, że bardzo chętnie i dobrze innym radzą i pomagają, ale sami gdzieś tak naprawdę pomocy nie przyjmują, czy wydaje im się, że nie potrzebują. Czego nie robić, czego unikać? Unikać tutaj rycerza monet na wielbłądzie, a z przełożenia koło fortuny, która jest chyba najmniej ulubioną kartą w tej talii, to znaczy, no, jak dla mnie. I teraz tak jak mówiłem, dużo mieczy, więc dużo trygonu powietrza, ale też słuchajcie, dużo rozumu się przyda w tym tygodniu. I jako, że jest to trochę dziwne czytanie, to ja może po prostu od razu zacznę od karty z przełożenia. Jest to karta koła fortuny, która mówi o łucie szczęścia, o czymś niespodziewanym, albo słuchajcie, w ogóle o tym, że wypadałoby trochę odwrócić sytuację i na przykład zamiast innym dookoła radzić, pomagać i być dla nich zawsze, no właśnie, gotowymi czy otwartymi do pomocy, no to może też trzeba tym razem komuś albo odmówić, albo po prostu bardziej skupić się na sobie w jakiejś relacji. No też widzę, że ktoś być może będzie miał w tym tygodniu konieczność zainwestowania dużej ilości pieniędzy, która, nie ukrywam, że może dużo w Waszym życiu zmienić. Zobaczcie, w ogólnej energii jest as mieczy, którego bardzo lubię, ale słuchajcie, on w ogóle kojarzy mi się z taką jasnością i czystością umysłu. I bardzo dobrze, dlatego że taką jasność i czystość umysłu w tym tygodniu należy zachować. Zwłaszcza jeśli chodzi o duże, takie istotne decyzje związane z inwestycją dużych pieniędzy, związanych z dużymi zmianami. Ta karta mówi też, słuchajcie, o nowym początku nowej komunikacji, więc no nie ukrywam, że może się tutaj pojawić ktoś
dawno niewidziany lub dawno niesłyszany, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że chyba wy się dystansujecie do takiej osoby. I bardzo dobrze, mądrze. I teraz tak, zobaczcie, przychodzi do was królowa mieczy, która z jednej strony pokazuje, że jasne, no gdzieś tutaj czujecie, że inni czują do was respekt, że umiecie komuś poradzić, że inni się was słuchają, że tak powiem kolokwialnie, ale z drugiej strony tutaj jest powiedziane, bo słuchajcie, ta królowa mieczy, ona jest bardzo dla ludzi, ale też może troszeczkę momentami zapominać właśnie o sobie. Dlatego pamiętajcie, że no tyle, ile z siebie dajecie też, no tyle trzeba odpocząć, albo tyle też trzeba wziąć, słuchajcie, albo pozwolić sobie, żeby ktoś nam dał. W Królowej Mieczy jest też tutaj powiedziane, że no, jest niewątpliwie dystans do kogoś, kto kiedyś was zranił, czy w ogóle po prostu zawiódł, ale nagle tutaj jemu czy jej się przypomniało o waszym istnieniu. Tutaj do przeszłości odchodzi Trójka Mieczy. Też piękna karta, bardzo ją lubię. W tej talii jest bardzo taka wymowna, ale też to kolory. Słuchajcie, to karta związana ze złamanym sercem albo z żalem, więc uwaga, no tutaj, jako że odchodzi do przeszłości, to tak naprawdę umiecie się ze swoimi emocjami rozprawić i nawet jeśli pojawia się ktoś, kto kiedyś wam nabroił w życiu, to nie sprawia to, że powiedzmy nagle tutaj z ramionami otwartymi i wszystkim innym nagle rzucacie się w objęcia tej osoby. Absolutnie nie. Tutaj już mam wrażenie, że jakiś smutek, ale też z drugiej strony chęć, żeby ta osoba dalej była w waszym życiu, raczej są wyciszone. No, też widzę, słuchajcie, że jeśli chodzi o inwestycje dużych pieniędzy lub duże zmiany, no to jesteście bardzo nieufni w stosunku do innych, bo kiedyś tutaj było, no powiedzmy, takie, no był po prostu zawód, ale no tutaj ten zawód trzeba odłożyć na inną półkę, czy w ogóle wyrzucić do kosza i po prostu postarać się zrobić tak, żeby tutaj od razu komuś nie zaufać lub nie dać się komuś wpuścić w malinę, tylko najpierw coś sprawdzić, porównać i tak dalej. Zobaczcie, wy pokazujecie się jako 8 mieczy. I ja bym powiedział tak, no jasne, to jest karta związana z autosabotażem, więc być może w tym tygodniu więcej aniżeli zawsze jest takiego wewnętrznego krytyka, który wam mówi, że no nie wiem, nie schudniesz, bo się nie nadajesz, nie masz silnej woli, nie umiesz ćwiczyć, czy nie przejdziesz na dietę, bo powiedzmy to nie jest w twojej krwi, to nie jest dla ciebie, no nie nadajesz, jesteś głupi, głupia. Z takimi myślami absolutnie trzeba w tym tygodniu walczyć z krytykiem krótko, raczej go oddelegować tam, gdzie jego miejsce, i żeby się nie odzywał, dlatego że słuchajcie, no taki wewnętrzny krytyk w ogóle nie pomaga, w ogóle nie pomaga. Tutaj też widzę, że to, co powiedziałem na samym początku, trochę za bardzo pomagacie innym, a za mało myślicie o sobie. I tutaj w tym tygodniu z tym trzeba się zmierzyć. W radzie, zobaczcie, jest 10 buław, która pokazuje ambicje, ale też taką syzyfową pracę trochę. Ja bym powiedział, że wypadałoby zdjąć ciężar lub odpowiedzialność ze swoich barków za na przykład podejmowanie ważnych decyzji. Spróbujcie podjąć je wspólnie, w parze na przykład, czy z partnerem, czy nie wiem, z siostrą, bratem. Jeśli chodzi o 10 buław, to też należy ściągnąć ze swoich barków odpowiedzialności za swoje jakieś niepowodzenia, no bo słuchajcie, w życie ludzkie wpisane są niepowodzenia i porażki i to nie ma w tym nic złego. Różnie bywa i trzeba to zaakceptować. 10 buław, ogólnie w tym tygodniu pomyśleć, żeby tak zrobić, żeby się nie narobić. Też bym tak powiedział. Bądźcie dla siebie bardziej pobłażliwi. Czego nie robić, czego unikać. Tutaj jest rycerz monet. Słuchajcie, na wielbłądzie pokazany. Niesamowita karta. I powiedziałbym tak, unikać
takiego pozwolenia komuś, kto was kiedyś ranił, zranił, czy zniknął i nagle się pojawia, no żeby nagle po prostu na pstryknięcie palcem, no żeby wpuścić tę osobę do swojego życia. Tutaj trzeba się przyglądać, ocenić, zastanowić się, czy w ogóle ufacie takiej osobie. I jeszcze też jedna rzecz. Na razie chyba jednak nie inwestujcie dużych pieniędzy w coś. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, co tam wam pomaga, znaczy nie pomaga, co tam wam podpowiada rozum i podejmijcie decyzję właśnie w zgodzie z nim. Ale wydaje mi się, że na razie wypadałoby się wstrzymać też przed dużymi zmianami, może do przyszłego miesiąca. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są czytania miesięczne, czytania wiosenne. Ja je gdzieś podlinkuję. Znajdziecie również je w opisie pod filmem i w komentarzu. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i papa.